Proszę bardzo, witamy Was w piątkowe popołudnie z South Banku. Tak to pięknie wygląda. A tutaj my równie piękni. Witamy się dzisiaj w piątkowe popołudnie. Jest ku temu powód. Jutro wyobraźcie sobie, że ja, która mieszkałam w Anglii 4 lata, Patryk, który mieszkał w Anglii 17 lat, jutro musimy iść zrobić testy języka angielskiego. I nie jest to takie łatwe wcale, bo ja to tam muszę po prostu udowodnić, że mam kompetentny angielski. Patryk musi udowodnić, że ma angielski wybitny tak naprawdę. Wybitny, tak. I ogólnie jakby to wiecie, no nie byłby problem, gdyby to po prostu było tak, że się idzie, z kimś można sobie porozmawiać i spoko, nie. Tam na przykład dają w ogóle siada się w takiej budce, siedzi, zresztą cały raz opowiadam. Jutro po teście wszystko opowiem. O, popatrzcie jak tu jest pięknie. Oczywiście nasze ulubione miejsce, South Bank. Idziemy na spacer. Wybraliśmy się na spacer, bo po prostu jest fajnie, ciepło. Ja idę w samej sukience, na długi rękaw, ale w sukience. Patryk to idzie w kurtce prawie zimowej, ale to już inna sprawa. O, toalety publiczne w tle, super! I tak, a dzisiejszy filmik, kochani, będzie o stereotypach, więc obalamy wszystkie mity, stereotypy o Australii. I jak już może tutaj nasi stali bywalcy zauważyli, taki właśnie będzie nasz kanał, o takich rzeczach. Będziemy pokazywać, co my robimy w ciągu soboty, piątku, bo po prostu wtedy tylko mamy czas. Będziemy pokazywać, co robimy, czym się zajmujemy, ciekawe jakieś rzeczy z Australii, a przy okazji będziemy opowiadać o takich ciekawostkach właśnie. Dlatego bardzo bym Was chciała zachęcić do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, koniecznie komentowali, pisali do nas wiadomości, wszystko, bo naprawdę bardzo to lubimy, czytać komentarze, jak do nas też ludzie piszą, po prostu prywatnie, jest to bardzo miłe, jest to zawsze też można powymieniać jakimiś ciekawymi opiniami, super. A za każdą subskrypcję jesteśmy bardzo wdzięczni, codziennie naprawdę liczymy je, patrzymy na nie, także subskrybujcie. Jeszcze więcej pięknych widoczków. Pokaż się na tle pięknego widoczku. Proszę. Pan Bieg też się śmiał. A co do mitów, zaczniemy od tego najbardziej oczywistego, którego zresztą my sami jesteśmy winni tego mitu, jakby też tak myśleliśmy. To znaczy, że wszystko w Australii, co się rusza, chcecie zabić. Tak wcale nie jest. Jakby widzieliśmy węża. Jednego, możliwe, że jednego 2 razy, albo 2 inne, ale wyglądały tak samo, w tym samym miejscu dosłownie. Więc jak ktoś chce namiar, gdzie w Brisbane zobaczyć węża, piszcie, może Wam damy te namiary, może on wciąż tam będzie. Ale tak, widzieliśmy nawet takiego jednego, ja bym to porównała wręcz do takiej większej żmijki trochę. Gdzieś tam jest na vlogach, może ktoś tam pamięta. Jeżeli chodzi o pająki, widzieliśmy dużo takich pająków, jak są wszędzie w Europie, takich wiecie, takich tych, jak to się nazywa? Patyczaków. Owszem, są wszędzie, ale takich włochatych to jeszcze nie widzieliśmy i podobno zdarza się, że ludzie mieszkają wiele lat tutaj i też takich nie widzą. Wiadomo, jak się by mieszkało na wsi, gdzieś na farmie czy coś, jest to całkiem inny temat. My mieszkamy w centrum Brisbane, mieszkaliśmy też na obrzeżach Brisbane, także tak. Więc powiedz, wszystko co się rusza chcecie zabić? No jeszcze żyję, więc chyba nie. Jeszcze żyjemy, więc chyba nie. Jeżeli chodzi o kangury, owszem, są niebezpieczne, ale co trzeba przyznać, to wcale nie ma ich wszędzie, tak jak sobie wyobrażamy. Więc tak, wcale nie ma tak, że w całym mieście są wszędzie, sobie latają kangury na każdym kroku, że można je spotkać. Owszem, oczywiście są. O, Patrykowi spadł telefon. Tak, to właśnie. Owszem, są, ale my na przykład pierwszy raz, żeby zobaczyć kangura, musieliśmy pojechać do zoo. I tam je karmiliśmy. Ale też widzieliśmy te w tym parku całym jednym, gdzie było ich bardzo dużo i gdzie widzieliśmy, gdzie się biły. Co też jest w jednym z vlogów. Tak, to prawda. Widzieliśmy jak się biły, nas nikt jeszcze nie pobił, ale owszem, słyszeliśmy, że to się naprawdę zdarza, że ludzie się naprawdę stają ofiarami kangurów. A tu patrzcie, tu Patrykowi spadł telefon. Tutaj normalnie by sobie wpadł do rzeki, ale tam spadł, tam nie spadł. I tutaj właśnie w takim pięknym miejscu sobie siedzieliśmy. Musiałam przeodziać marynarkę, bo po prostu jest bardzo zimno. Jest zimniej niż się spodziewałam. Kolejną rzeczą, którą chcieliśmy powiedzieć, jest w ogóle patrzcie ile ludzi za nami. Jest właśnie piątek popołudnie, wszyscy sobie wyszli z domów.
Ale tak, kolejną rzeczą jest to, gdzie właśnie zmierzamy. Jest tutaj w centrum miasta, dosłownie tam, taki mini las deszczowy. I tutaj tym, jaki chcieliśmy obalić mit, jest taki, że często mówi się, że Australia to same... Co się mówi? Że Australia to same... Miasta, pustynie i suchoty. I suchoty. A tutaj proszę bardzo. Z naszego doświadczenia na razie możemy powiedzieć, że jest to bardzo zielony kraj. I tak jak tutaj też widzimy, wchodzimy do lasu deszczowego w centrum miasta. I też tak właśnie jak na tych innych filmikach, gdzie gdzieś jechaliśmy, pokazywaliśmy lasy deszczowe, gdzie chodziliśmy tam szukać wodospadu. Także naprawdę jest to piękny, zielony kraj. Ogólnie, żeby nie było, pustynie też są i jakby takie części odludzkie, bez ludzi, odludzone części, Może tak. Gdzie jest po prostu bardzo ciepło, jest mało ludzi i ciężko w ogóle się tam dostać. Żeby do niektórych części Australii się dostać, trzeba mieć auto z napędem na 4 koła, takie naprawdę porządne terenowe auto. Także tak, to też jest prawda, ale nie jest tak, że cała Australia to jedna wielka Sahara. No i trzeba pamiętać, że Australia jest jednak nawet i większa od całej Europy, więc ciężko też tak powiedzieć, że jest to tylko pustynia wielka, czy cudowne, naturalne miejsce, po prostu jest tutaj wszystko. Już mi się nie chce. No. Tak właśnie wygląda, jak proszę Patryka, żeby powiedział do kamery. Tutaj jest tak super, bo jest cały rząd różnych restauracji, barów, więc można naprawdę dużo ciekawych rzeczy do jedzenia i do picia znaleźć. I my właśnie też idziemy na taką podróż, szukamy czegoś dobrego do jedzenia i picia. A po drugiej stronie mamy coś, czego naprawdę w żadnym innym kraju nie widziałam na taką skalę. Są to rynki, gdzie po prostu są pokazywane wyroby własne, tutaj australijskie. I to jest wszystko, od świeczek po tutaj co mają kolczyki chyba, jakieś biżuterie, po nawet ciuchy. I to takie, no tutaj na przykład ta pierwsza sukienka przepiękna, bardzo ładna i to wszystko jest właśnie australijskie, często bardzo ręcznie robione przez małe biznesy. Czy wy widzicie, jakie piękne kolczyki? Te pandy, przepiękne. Są też frytki, ale patrzcie na te koale. No, czy to nie jest piękne? Ja uważam, że to jest bardzo duży plus, że jest. Ludzie naprawdę, jak widzicie, kupują w tych miejscach i fajnie małe biznesy mogą sobie zarobić, rozwijać się i tworzyć. O kurczę, patrzcie, jakie świeczki. Dzisiaj na jedzenie padło na Guzman i Gomez, meksykańska kuchnia. Zobaczymy, co tam dostaniemy ciekawego. I Barbie w kinach niedługo. Chociaż my chyba się nie wybierzemy na to. Raczej nie. I mamy nasze jedzonko. Wiem, że to nie wygląda najlepiej, ale to jest enchilada. Tutaj mamy jeszcze corn chipsy i tu guacamole. Patryk ma burrito, jakaś ich nowość. Więc będziemy testować. Mamy nadzieję, że będzie dobre. I już zjedliśmy. Naprawdę było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, smacznie. Oceniamy tak. Ja oceniam 8 na 10. Ty? Tak samo. No, więc bardzo fajnie. Mówiłam wam dopiero o marketach w centrum. Jesteśmy pod domem. I kolejny market. I to patrzcie, ile ludzi jest. Tutaj dosłownie u nas pod domem. Super. I kolejne kolczyki. O matko, to są croissanty na kolczykach. Ja potrzebuję takie chyba. Jeszcze lepiej, bagietka. My się skusiliśmy i kupujemy miód. Kilogram. Zobaczymy. Mamy ochotę bardzo spróbować taki miód. Przepraszam za głośność, pani z tyłu pięknie śpiewa. I taki kilogram miodu, nie lodu, w plastiku kosztuje nas $15. Więc cena też naprawdę super. I pan powiedział, że to jest on zebrany tutaj, akurat ten, który my kupujemy, był zebrany w dzielnicy obok. I piękna różowa palma też jest. Ogólnie tutaj właśnie jest takie super miejsce pod naszym domem. Tutaj jest w dół zejście do sklepu. A tutaj właśnie chyba raz w miesiącu się robi taki market. Albo raz na 2 miesiące, coś takiego czytałam. Ale super, pod domem sobie kupiliśmy kilogram miodu, pokaż. Tada! Lokalnego, z dzielnicy obok. Tak, to już powiedziałam. Już przyszliśmy do domu, a teraz udajemy się na górę z laptopem, z szklankami i będziemy tam patrzeć, jaką strukturę będzie miał nasz jutrzejszy egzamin angielskiego. Trzeba sobie jakoś radzić.
Nasz taras jak zwykle pusty, patrzcie jak pięknie. I w takich warunkach będziemy się, no nie powiem, że uczyć angielskiego, bo no już trochę za późno na nas, ale będziemy patrzeć, jak będzie wyglądał nasz test. Myślę, że takie warunki nam pomogą po prostu lepiej zapamiętać na jutrzejszy dzień. Uwaga, jest już sobota, dzień ostateczny. Mamy właśnie 9:32. O 9:45 zaczyna się mój test, w sensie muszę tam być po prostu już. Także przyjechaliśmy już na miejsce, Patryk przyjechał ze mną wspierać mnie duchowo. Jego test jest dopiero o 2:00. Ogólnie jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle, po co nam te testy. Te testy nam są potrzebne do stałej wizy, o którą aplikujemy. Więc ja muszę udowodnić, że mam kompetentny angielski, Patryk musi udowodnić, że ma genialny angielski. Także w sumie ja się nie powinnam stresować, bo raczej mi się to uda, ale nigdy nie wiadomo. Wczoraj robiliśmy sobie 2 próbne testy, w sumie się głównie Patryk je robił. No i faktycznie dostał wynik taki najlepszy, jaki się da tak naprawdę. Więc dobrze to nas nastraja, ale zobaczymy. I tada, ja już skończyłam test. Ogólnie były 2 elementy, które były bardzo trudne. Poza tym było spoko. Wyniki za 2 dni. Jak będą dobre, może się podzielę, jak nie będą dobre, to nie. Przyczepione? No, Patrzcie, jakie genialne. Kangury, z czego to jest zrobione, myślisz? wygląda jak z części samochodowych. Ja, genialne. I to w centrum miasta sobie postawili. Super. Po teście teraz czas na spacerek przez miasto. Do Patryka testu zostały 2 godziny, więc idziemy na pewno coś zjeść i pochodzić sobie i zobaczymy, co to będzie. Znaleźliśmy taki klimatyczny ogródek i usiądziemy. Tam dalej myślisz, będą miejsca, czy tu? Tam dalej są tak. Patryk już tu był wcześniej, jak na mnie czekał i fajnie. O, jak ładnie. A wracając do naszego tematu przewodniego tego filmiku, czyli o stereotypy. Jednym ze stereotypów jest też taki, że Australijczyków nie da się zrozumieć, bo oni bardzo często sobie skracają słowa, na przykład barbecue, czyli grill, to dla nich nie jest barbecue, tylko to jest Barbie, nie wiem, afternoon to jest avo czy avi, avo. Także lubią sobie tak skracać. No, ale naprawdę z przyzwyczajenia da się ich zrozumieć i jakby da się normalnie z nimi żyć i to nie jest tak, że oni całe swoje zdania przekręcają, to jest tylko kilka wyrazów w zdaniu. Ale jeżeli chcielibyście taki odcinek o takiej mowie Australijczyków, to dajcie znać, bardzo chętnie taki nagramy. Popytamy znajomych, zrobimy research i nagramy. Zasiedliśmy sobie teraz w centrum miasta po prostu i czekamy na Patryka test, który jest za godzinę, więc już nie dużo zostało na szczęście. I kolejnym stereotypem, jakim chcieliśmy powiedzieć, no nie stereotypem, w sumie taką ciekawostką może bardziej są koale, które wydają się, że są takimi pluszowymi misiami, fajnymi, przyjaznymi, a to nie do końca tak jest. Mieliśmy okazję trzymać koale. Jakie były Twoje odczucia o koali? Fajne, mięciutkie, ale mają duże pazury. To są strasznie ostre. Jeżeli się zdenerwują, to lubią zaatakować. Tak, my trzymaliśmy ją tak, że ja miałam ją tutaj nałożoną i Patryk stał obok i ona tak wbiła we mnie te pazury, się tak chciała po prostu trzymać bardzo mnie. Dodatkowo jeszcze bardzo duży procent koali ma klamydię i może ją przenosić, więc trzeba bardzo uważać. Zapewne te, które są na przykład w zoo, tam właśnie podawane ludziom coś, są pewnie jakoś testowane czy coś. Zakładam, że jakoś to jest rozwiązane. I jeszcze dodatkowo koale pożywiają się tylko eukaliptusem i ten eukaliptus i działa to na koale jak na ludzi działa jakiś narkotyk i po prostu koale sobie są tam na tych drzewach naćpane po prostu, więc tak wygląda ich życie. One śpią tam chyba 16 godzin czy coś takiego, a potem są naćpane. Także tyle z przyjemnych misiaczków. Ciekawe, jaki teraz film w kinach. Ciekawe. Ale ja myślałam, że ten film taki bardziej dla dorosłych, nie dla dzieci. O matko, nawet lalki są. A tutaj mamy znowu sklep pełen maszyn do wyciągania zabawek. Nie wiem, czy w Polsce w sumie jeszcze gdziekolwiek znaleźć taką maszynę. Pamiętam, że na przykład u nas w Kauflandzie była. A tutaj mamy cały sklep takich maszyn, tylko kiedyś próbowaliśmy,
Powiedz, co wygraliśmy? Wielkie nic. Dokładnie. Ale Patryk mówi, że to są oszustwo te maszyny wszystkie, nie da się wygrać. Patrzcie, takie zabawki. Jakby no, żeby naciągnąć, dzieci naciągnęły matki na wydawanie tutaj dużo pieniędzy, to bardzo dobry pomysł mieli tutaj. A działa to tak, że każda maszyna ma napisane, ile potrzebuje tokenów, a tutaj się kupuje tokeny. I po prostu 2 tokeny, na przykład $2. I tutaj na przykład ta maszyna przyjmuje właśnie, potrzebuje 2 tokenów, żeby można było sobie wygrać jedną z tych rzeczy. Nawet niedrogo, no. Wiecie, czego ciężko bardzo dostać jest tutaj w Australii? Takich pięknych croissantów, ale z pistacjowym kremem. U nas w Polsce są naprawdę bardzo często, a tutaj nigdzie nie mogę znaleźć. Tutaj jest na przykład z matchą i pistachio, ale matcha to już jest, no nie ten smak, którego ja szukam. Także jak ktoś wie, gdzie w Brisbane dostanę croissanta z pistacjami, to mówcie. Z kremem pistacjowym w sensie. Poszedł. A my idziemy dalej. I już wracam do domu, jestem na naszej ulicy. Powiem Wam, że strasznie psychicznie zmęczył mnie ten test pod tym względem, że po prostu mam taką zmęczoną głowę. Głównie pewnie tam był taki jeden tekst o filozofii, który musiałam przeczytać ze zrozumieniem i tam odpowiedzieć na pytania z nim związane. Ten test, tak, muszę przyznać, mnie zmęczył ten tekst. I tak, a ogólnie to chciałam jeszcze tylko zaktualizować, że nasza widza idzie do przodu. Patryka praca jakby została uznana, czyli pierwszy krok, jeżeli ktoś się zna, to po prostu nazywa się to Skills Assessment. Został uznany, Patryk dostał tytuł software inżyniera i teraz właśnie te testy nam są potrzebne do drugiego etapu, czyli do tego, żebyśmy zaaplikowali o zaproszenie do złożenia wniosku o wizę. To jest taki drugi etap. Trzecim etapem w końcu będzie już aplikacja o wizę. Na razie jeszcze mamy tą naszą wizę. Jest ona ważna do lutego następnego roku. Pracować możemy tylko do grudnia tego roku tutaj. Także przed grudniem tego roku musimy się uwinąć z tą wizą stałą. Mamy nadzieję, że to się uda. Nie powinno być problemów, ale też na przykład nie płacimy żadnej agencji, żeby nam pomogła z tą wizą, bo uznaliśmy, że jest to bez sensu. Jak nam się nie uda, to się nie uda, a przynajmniej nie zapłacimy dodatkowych 3 do 6 tysięcy dolarów za agencję. Dla zainteresowanych sama wiza kosztuje już 4 tysiące dla Patryka i 2 tysiące dla mnie, plus testy, jak na przykład te testy teraz kosztowały $800, testy medyczne jakieś 500, także to nie są małe kwoty. I to tyle w tym filmiku. Ja teraz będę odpoczywała moją głowę, poczekam aż Patryk wróci i będziemy sprzątać. Taka sobota. Do zobaczenia za tydzień.